Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie. Dzisiaj będziemy pracować nad wiosennym pejzażem. Będzie to taki typowy polski pejzaż, gdzie pojawią nam się zarówno wierzby głowiaste, gdzie pojawią nam się kwitnące pięknymi różowymi, drobnymi kwiatuszkami drzewa owocowe. Na tle oczywiście pięknej łąki, która kwitnie cała w żółtych, pięknych kwiatuszkach typowych właśnie dla tej pory roku. Będziemy pracować farbami akrylowymi na formacie 50 na 60 cm. Popracujemy różnorodnymi technikami. Będziemy stosować oprócz pędzli szczecinowych, nylonowych kałanków, oczywiście szpachelki, ale również zwykła gąbka czy gąbka kuchenna znajdzie tutaj zastosowanie. Wiele technik ciekawych po to, aby pobawić się w tknienie odrobiny wiosny na te święta. Zapraszam Was serdecznie więc do malowania. Rozpoczynamy pracę. Zaczniemy od wyznaczenia linii horyzontu, która pokaże nam połączenie pozorne oczywiście nieba z ziemią. Będziemy dzisiaj malować piękny, wiosenny pejzaż. W związku z tym użyję oczywiście troszkę wody, delikatnej, złamanej zieleni i tuż poniżej połowy naszego blade rumu wyznaczę właśnie taką pozorną linię. Tuż nad tą linią delikatnie, poparcie wyznaczam taki obszar, gdzie pojawi mi się trzeci plan, gdzieś w oddali zamglone drzewa i od razu postaram się wyznaczyć tutaj koryto rzeki. Musimy tutaj bardzo pamiętać o perspektywie, która pokaże nam odległości za pomocą zwiększania przestrzeni. Im dalej, tym coś jest węższe, im bliżej oczywiście, tym bardziej się rozszerza. My mamy do czynienia tutaj z zupełnie płaską przestrzenią, na której musimy pokazać pozorną odległość. Po tej stronie pojawią nam się duże drzewa, tutaj wierzby głowiaste, takie charakterystyczne, piękne, chopinowskie dla polskiego pejzażu. Zacznijmy od namalowania nieba. Użyję do tego szerokiego pędzla nylonowego z dużą ilością wody, a ponieważ chcę, żeby niebo było delikatne, pastelowe, troszeczkę błękitne, na początku użyję bieli, tak aby cała ta przestrzeń ładnie wchłonęła mi farbę z wodą. Sporo wody na początku na pewno będzie potrzebował nasz blade rum po to, aby był w stanie zwilgotnieć. Dzięki takiemu zabiegowi później inne kolory będą pięknie ze sobą współpracowały, tworząc łagodne melanże. Położę również ten kolor tutaj na naszą całą przestrzeń trzeciego planu. I teraz drugim pędzlem powprowadzamy troszeczkę innych kolorów. Tutaj mam na przykład taki bardzo jaśniutki turkus, idealnie wpasowujący się właśnie w taką porę roku, w piękne, słoneczne niebo. Ale również połączymy go delikatnie z ultramaryną. Ultramaryna jest takim kolorem bez domieszki żółci. Ona cudownie łączy się na przykład nam ze wszelkimi różami, fioletami,
które tutaj również gdzieś delikatnie nam się pojawią. I właśnie troszeczkę tego bardzo bladego różu. Ten taki blady róż cielisty często nazywany jest fleszem przez producentów farb, także możecie z taką nazwą się spotkać. Dobrze, i jeszcze troszeczkę bieli gdzieniegdzie. Że musimy teraz działać szybko, ponieważ pamiętajmy, że farby akrylowe bardzo szybko schną. W związku z tym, jeżeli chcemy uzyskać gładką, połączoną przestrzeń między różnymi odcieniami, pracujemy zanim farba zdąży nam wyschnąć. Stąd był ten pierwszy właśnie zabieg położenia białej farby z wodą. Pracuję w różnych kierunkach, trzymając w taki sposób pędzel. Dzięki temu on może w łatwiejszy sposób być manewrowany samą dłonią. Przecieram co jakiś czas pędzel, aby nie brudził mi ciemnymi kolorami tych jasnych płaszczyzn. I w różnych kierunkach. Na koniec delikatnie od poziomu przez pion przecieram leciutko pędzlem, tak aby te kolory, które były tutaj wcześniej, one pozostały dalej na płótnie, ale takie bardzo rozmazane, charakterystyczne właśnie dla nieba. Dobrze, na takim delikatnym, właśnie melanżowym tle postaram się teraz namalować chmury. Użyję do tego celu również gąbki. To taka zwykła, popatrzcie, gąbeczka. Ona wcześniej była używana, więc tutaj troszeczkę sobie po prostu wydarłam te części stwardniałe. Możecie oczywiście zwykłego zmywaka kuchennego używać. To ważne jest, żeby po prostu ta płaszczyzna była w miarę miękka. Na razie czystą bielą i takim tapowaniem, zobaczcie, ja sobie jeszcze ściskam tą gąbkę, żeby nie było żadnych takich ostrych krawędzi, tylko raczej obłe, ponieważ chcę uzyskać efekt chmur pierzastych na tym moim niebie. Sporo pobieram farby i delikatnie, dosłownie dotykając tylko gdzieniegdzie, wprowadzam właśnie na to moje gładkie niebo efekt takich leciutkich, puchowych chmur. To taki bardzo banalnie wręcz prosty zabieg, ale jakże efektowny. Tam, gdzie chcemy, aby chmury bardziej już były roztarte, żeby one wchodziły gdzieś w głębie, tworzyły pewien trzeci plan, po prostu dłużej przetapujmy gąbeczką, wówczas ta farba bardziej się po prostu połączy z tyłu z tłem, rozpłynie. Tutaj pod spodem z reguły, kiedy słońce jest wysoko, chmury są bardziej oświetlone od góry, natomiast od dołu tworzą pewien cień. W naszym przypadku możemy oczywiście wykorzystać kolorystykę nieba, czyli na przykład odrobina błękitu paryskiego, odrobina fleszu, czyli tego bladego różu cielistego. W połączeniu da nam taki delikatny, chłodnawy odcień i tym odcieniem możemy również delikatnie właśnie pokazać głębię tych chmur, czyli to, że one również mają gdzieś od dołu troszeczkę cienia.
Dobrze, teraz jeszcze leciuteńko pędzlem. Może to być również taki pędzel poparcie właśnie do tapowania. To jest szczecinowy, taki twardy na końcu, mocno tak rozprzężony, delikatnie również tą bielą jeszcze poza samą gąbeczką, już bardziej teraz precyzyjnie możemy powprowadzać jeszcze troszeczkę tego efektu pierzastości. Tam, gdzie chcemy, żeby chmury były na przykład bardziej gładkie, możemy wprowadzić sobie pędzel. Na przykład takim po prostu nylonowym pędzlem delikatnie pewne miejsca wygładzić, rozprowadzić. Pamiętajcie, że macie mnóstwo narzędzi, z których naprawdę możecie w fantastyczny sposób korzystać. Takim pędzlem też bokiem, leciutko, poparcie naduszając, również możemy sprawić bardzo tak naprawdę podobny efekt jak tapowanie gąbką, czy właśnie nylonowcem, ale już tutaj w tym wypadku mamy również możliwość delikatnego rozcierania tych chmurek, tak aby one już były niezwykle takie subtelne i delikatne. Także same nawet chmury możemy namalować tak naprawdę wieloma technikami za pomocą wielu narzędzi. Warto wykorzystywać i bawić się tymi wszystkimi narzędziami. Popatrzcie, mogę Wam jeszcze przy okazji pokazać właśnie, że również szpachelka, która do tego dojdzie, może nam uwydatnić chociażby pewne najjaśniejsze elementy. Szpachelka również może nam lekko rozetrzeć pewne miejsca, sprawić takie właśnie wrażenie roztarcia, że to idzie gdzieś tam głębiej, dalej, że tworzą się trzecie plany. Szpachelką możemy pokazać mocniejsze jakieś tutaj poparcie elementy, na przykład na samych jakby krawędziach wystających tych naszych chmurek. Wszystko za pomocą przeróżnych narzędzi malarskich, które naprawdę warto jest zawsze wykorzystywać. Nie trzymajmy się jednego pędzla, którym malujemy cały obraz, bo nigdy nie uzyskamy tak ciekawych właśnie efektów, jak za pomocą różnorodności. Dobrze, mamy, moi kochani, w ten sposób roztarte niebo stworzone techniką melanżu, czyli takiej szybkiej pracy rozcierania farb szerokim pędzlem nylonowym. Mamy na to nałożone pierzaste chmury gąbką, pędzlem szczecinowym i wykończenie szpachelką. To wszystko dało nam właśnie taki efekt. Przechodzimy teraz poniżej. Również tym pędzlem dalej skorzystamy z pędzla szczecinowego, szerokiego i spróbujemy szybciutko nałożyć taki rozmazany, delikatny, jeszcze trzeci plan. Na razie takim jasnym, jeszcze turkusami. Ale warto by było już troszeczkę ten kolor zmienić, tak żeby lekko go przełamać. Można to zrobić trochę różem, troszeczkę takim beżem, wówczas będzie wyglądał bardzo tak blado, odlegle, ale również bardziej naturalnie. Również go sobie urozmaicimy, zrobimy takie wrażenie, żeby od góry był nieco jaśniejszy, a im niżej będzie schodził, niech nabierze więcej głębi. I tutaj jakieś ciemniejsze odcienie, nawet z odrobiną czerni na przełamanie koloru. Troszeczkę błękitu paryskiego. Nie chcę, żeby kolor był za brudny przy tym wszystkim, więc dodaję sobie niebieskości troszeczkę, czyli tych
ciemniejszych odcieni, jak właśnie ultramaryna, Sirulan Blue to jest taki kolor już jaśniejszy pomiędzy turkusem właśnie a błękitem paryskim z domieszkami żółci. Leciutko, delikatnie właśnie tym szczeciniakiem sprawię takie właśnie wrażenie przenikającego gdzieś lasu w oddali, który nam się zupełnie chowa przy tej linii horyzontu. Stąd właśnie ta cała kolorystyka taka bardzo podobna do tego, co dzieje się w niebie. Nawet jeszcze odrobinę bieli, która połączy mi niemalże te górne partie z niebem. Dzięki takiemu zabiegowi kolorystycznemu wszystkie kolejne partie, które będą bardziej intensywne, mocniejsze w kolorze, które będą zawierały więcej takiej pigmentacji zielonej, żółtej, one wszystkie będą wychodziły nam bardziej do przodu i jeszcze bardziej pokażą to cofnięcie trzeciego planu. Tapowanie troszeczkę jeszcze nam urozmaici charakter tego pejzażu trzeciego planu. Pokaże nam jakieś na dole niższe partie roślinności. A takie leciutkie wychodzenie ponad linię również zawsze sugeruje nam jakieś drzewa w oddali, ich korony. No dobrze, myślę, że ten trzeci plan jest już całkiem akceptowalny. Przejdziemy sobie teraz do pokrycia płaszczyzny wody. Pamiętajmy o tym, że woda jest oczywiście lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się dookoła, więc podstawowymi podkładami muszą być kolory, które znajdują się przede wszystkim na niebie i wokół naszego koryta rzeki. W związku z tym bardzo podobna sytuacja jak na górze. Płótno tutaj jest zupełnie soteczyste, więc sporo wody, sporo bieli na początek. Przejedziemy sobie w taki sposób, aby zagruntować to miejsce, które ma ładniej później nam się rozmyć również melanżami. Można sobie wyjeżdżać, popatrzcie na boki, koryto i tak jest widoczne, sam rysunek pozostaje, natomiast nie zostawiamy tutaj żadnych jakby takich pustych, niepotrzebnych miejsc. Mniejszym pędzelkiem, tak jak to miało miejsce przy niebie, delikatnie powprowadzam troszeczkę kolorystyki naszych chmur nieba, czyli błękit paryski również powinien mi się gdzieś tutaj pojawić, odrobina różu, sporo bieli gdzieś na środku, tak aby światło pojawiło się dobre na wodzie, ale również po bokach tym razem zdecydowanie ciemniej, czyli złamane, zgniłe zielenie, odrobina czerni, brązy, ponieważ tutaj muszą się również później odbijać elementy roślinności z brzegu. Wyjedziemy sobie delikatnie tymi kolorami na brzegi. I znowu musimy przepracować to wszystko szerokim pędzlem nylonowym. Zacznę delikatnie w pionie. Popatrzcie, poruszę najpierw wodę. Zsunę delikatnie sobie obraz tak, aby móc pracować do samego dołu. Trzeba tylko oczywiście tutaj uważać, żeby nam nie spadł, jeśli nie mamy górnego zabezpieczenia.
I delikatnie teraz w tą stronę, czyli poziomo. Taki zabieg zawsze powoduje, że ta woda wygląda niezwykle naturalnie, ponieważ odbicia pionowe są delikatnie zakłócone przez strukturę samą wody. Dodam jeszcze odrobinę bieli od środka, tak aby wychodziło mi na brzegi. Delikatnie w obydwie strony przepracowywuję, kończąc w poziomie. Dobrze, zostawmy sobie na razie wodę, tak aby sobie podeschła, ewentualnie jeszcze drobne światła, elementy wprowadzimy później, natomiast skupimy się teraz na obydwu płaszczyznach naszego pejzażu, czyli na tych zieleniach, z których będą pojawiały się różnego rodzaju roślinki, kwiatuszki i oczywiście drzewa. Zacznijmy sobie od tej przestrzeni na trzecim planie. Ona będzie jeszcze dużo bledsza, ponieważ pamiętajcie, że im dalej, tym kolor jest mniej intensywny. W związku z tym, jeżeli zielenie, jeśli błękity, no to sporo jeszcze gdzieś żółci bladej, sporo bieli nam się tutaj pojawi. I nawet ta zieleń bardziej w odcień błękitu tutaj będzie nam wchodziła. To będzie jeszcze ten dalszy plan. Tutaj namalujemy troszeczkę taką skarpę, czyli podniesiemy delikatnie cały teren, tak aby urozmaicić sobie troszeczkę ten pejzaż, żeby nie był tak zbyt gładki, zbyt trudny. Niech sobie tutaj spływa nam taka skarpa z góry. Też jeszcze więcej wody, aby płótno miało szansę się wchłonąć. Tutaj zrobimy sobie taką strefę mocnego światła i cienia. Tutaj chciałabym, żeby już było mocniej, intensywniej, tak naprawdę zielono-żółtą, tak jak wygląda właśnie trawa wiosną. Na pewno nieraz zauważyliście, że właśnie wiosną ta zieleń, gdzie trawy przebijają przez mocne, intensywne oświetlenie słoneczne, jest taka najmocniejsza, najbardziej żywa. To takie piękne zjawisko, które właśnie głównie pojawia się wiosną. W lecie później już te trawy nieco bledną, są bardziej suche, nie ma tej soczystości, takiej głębokiej zieleni. Tutaj wprowadzę nawet więcej mocnej żółcieni. I oczywiście ta zieleń, taka zgniława, która musi się nam też tutaj gdzieś pojawiać. Głęboka zieleń połączona z czernią, z ultramaryną, z odrobiną turkusu głębokiego, również może mieć tutaj doskonałe zastosowanie gdzieś w cieniu. I cała właśnie ta strefa, tak od razu w zasadzie malując to miejsce, chciałabym, żeby była mocno zacieniona. Czyli właśnie ta kolorystyka takiej dosyć ciepłej, ale bardzo zimnej, chłodnej zieleni, połączonej z odrobiną brązów i tych złamanych i tych czekoladowych. Myślę, że tutaj będzie jak najbardziej adekwatna.
Wyjdę sobie jeszcze odrobinę tutaj poparcie z linią brzegową po prawej stronie. Tutaj też zrobimy troszeczkę więcej strefy cienia. Obraz będzie wtedy no, tak dużo ciekawszy pod względem samego układu światła. Dobrze, i górna partia również malowana za pomocą tutaj zgniłej, takiej przebrązowionej zieleni. Możemy taką zieleń uzyskać poprzez dodanie po prostu brązu do zieleni. Mieszanka również żółci może się pojawić, ale również połączenie pomarańczu, na przykład z niebieskim kolorem, da nam bardzo podobny efekt. Fioletu z żółcienią, czerwieni z zielenią. To są takie zestawienia, które dają nam taki bardzo charakterystyczny, złamany, zgniławy odcień pomiędzy zielenią a brązem. Jeszcze delikatny tutaj łącznik. Troszeczkę urozmaicenia w tej strefie, może zbyt płaskiej. I spróbujemy to również odrobinę teraz połączyć. Możemy popracować chwilę gąbką. Na tej gąbce było odrobinę niebieskiego i ten niebieski bardzo dobrze tutaj się również znajdzie w połączeniu, w przygaszeniu odrobinę tych kolorów i dzięki temu też pojawi nam się taki dobry łącznik kolorystyczny pomiędzy tym, co dzieje się na górze i na dole. Takie delikatne przetapowanie od razu spowoduje wrażenie naniesionej jakiejś pierwszej roślinności. Po tej stronie. Pociągając delikatnie gąbką do góry możemy sprawić również takie wrażenie długich traw, które rosną sobie gdzieś tutaj na tej naszej łące. Bardzo szybki efekt pokazania od razu takiego podkładu roślinnego. Dobrze, szpachelka, spora szpachelka, która mi tutaj troszeczkę wygładzi kilka miejsc związanych chociażby z trzecim planem. Wybieram jasne kolory, czyli to, co mówiłam wcześniej, że im dalej, tym bardziej blado. Rozetrę więc sobie odrobinę tutaj takiej czystej kolorystyki. Dopóki te farby wszystkie są jeszcze mokre, w fantastyczny sposób możemy jeszcze manewrować sobie szpachelką i rozcierać pewne miejsca, tworząc takie bardzo ciekawe struktury i płaszczyzny. Przejeżdżam, dopóki jeszcze mogę na mokrej płaszczyźnie popracować szybciutko na tą drugą strefę. I podobnie dołożymy sobie troszeczkę tutaj koloru i gdzieś tam na końcu porozjaśniamy jeszcze te miejsca, które są takie w trzecim planie, czyli jeszcze delikatnie przeniebieszczone z odrobiną takiej wręcz pistacji. Popatrzcie, jak ten kolor cudownie tutaj współgra właśnie z tym trzecim planem, z tą całą kolorystyką połączoną z niebem. Jest subtelny, bardzo delikatny, nie razi nas tym, że gdzieś ta dal, ta odległość zbytnio ingeruje nam tutaj do przodu.
Im bliżej, tym oczywiście mocniejszy kolor, bardziej intensywny. Większe nasycenie barwy pojawia się, im bliżej jest naszego wzroku, ponieważ wtedy jest mniejsza jakby partia samego powietrza, samej mgły powietrza, która dzieli nas od tego, co obserwujemy. Stąd właśnie to zjawisko perspektywy powietrznej. Im coś jest dalej, tym jest bardziej zamglone niebem. A co oznacza zamglenie niebem? Czyli generalnie kolorystyka taka, jaka jest tutaj na niebie, wpływa w sposób bardzo intensywny na wszystkie inne barwy, które pojawiają się w obrazie. W związku z tym trzeci plan musi być zawsze zbliżony właśnie do kolorystyki nieba i wszystkie barwy, jakie tutaj zastosujemy, bez względu na to, jaka to będzie tak naprawdę kolorystyka, muszą być z domieszką, z dodatkami barw, które pojawiają się jako główne światło. Pamiętajmy o tym, że jest to skarpa, w związku z tym nawet pracując szpachelką staram się od razu tworzyć taki układ pewnego spadku. Możemy bardzo ładnie tutaj łączyć na przykład ochrę z żółcieniami, z różnymi odcieniami i już subtelnie pokrywać pewne płaszczyzny, sugerując na przykład gdzieś tam kwitnące mlecze w oddali. Pamiętajmy, że jeżeli coś jest naprawdę daleko, tworzy dla nas pewne jedynie plamy kolorystyczne, a nie szczegóły. W związku z tym, jeżeli chcemy pokazać sugestie, na przykład kwitnących żółtych kwiatów w pewnej odległości, robimy to na zasadzie właśnie plamy, dotknięcia, bardziej tapowania niż jakiegoś szczegółu, który ma prawo znaleźć się natomiast na pierwszym planie. Dobrze, teraz delikatnym, jakimś cieńszym pędzeleczkiem, może być nawet jakiś okrągły, jeszcze zasugerujemy troszeczkę ciemniejszą linię brzegową. Ponieważ tutaj w tej wodzie znalazły mi się wcześniej brązy, no adekwatnie byłoby również pociągnąć dalej tą historię podobnymi kolorami. Tutaj nasz ląd ma wyraźny spadek, wchodzi nam w koryto rzeki, w związku z tym ma prawo tutaj pojawić nam się jakiś cień. I na razie takim leciutkim roztarciem chciałabym ten cień właśnie pokazać. Oczywiście bardzo nieregularnie. Mamy tutaj do czynienia przecież z naturą, która wcale nie jest regularna. Musi to wyglądać jak najbardziej naturalnie. Po tej stronie mniej będzie widać tego cienia. Natomiast tutaj zdecydowanie więcej na dole. Pokazując więcej cienia, pokazujemy również większy spadek terenu.
odrobinę ukształtowaliśmy sobie tutaj sam spadek, samo koryto rzeki, przejdziemy sobie teraz do tego planu po prawej stronie, ponieważ będzie to drugi plan. Po lewej stronie na pierwszym planie pojawią mi się dosyć duże, piękne, kwitnące drzewa owocowe. Natomiast po tej stronie, tak jak już obiecywałam, chciałabym trochę takich typowo charakterystycznych polskich akcentów, nawet powiedziałabym delikatnie chopinowskich, które zawsze kojarzą nam się gdzieś z początkiem wiosny. Zasugerujemy sobie na razie jakimś kałankiem, czyli małym, precyzyjnym pędzelkiem, gdzie pojawią nam się drzewa i krzewy. Z tyłu jeszcze gdzieś daleko niech rosną sobie takie delikatne gdzieś krzewiaste drzewka, niewielkie, natomiast im bliżej tutaj będziemy wchodzić, tym bardziej chciałabym wejść właśnie w wierzby głowiaste. I one są takie bardzo, bardzo charakterystyczne, troszeczkę jak takie wielkie kości potężne włożone w ziemię. I z tych właśnie wierzb głowiastych będą nam wychodzić bardzo cieniutkie, takie śmieszne, charakterystyczne, wiotkie gałązki, na których pojawiają się pierwsze delikatne, jasnozielone listeczki zwiastujące nam wiosnę. Źródło światła, które idzie gdzieś tutaj z góry, spowoduje częściowe rozjaśnienie również naszych pni. Odrobina tej zgniłej zieleni. Która połączy nam te roślinki piękne w całość i troszeczkę oczywiście cienia gdzieś pod spodem. Tutaj musi być generalnie strefa cienia, którą przecież będą dawały same korony naszych drzew. Dobrze, cieniutką szpachelką, umaczaną mocno w wodzie, spróbujemy teraz namalować właśnie tą górną partię naszych wierzb. To musi być bardzo tutaj rzadka farba, tak aby szpachelka, popatrzcie, miała szansę pokazania cieniuteńkich kreseczek samą swoją krawędzią. I w taki właśnie, poparcie, charakterystyczny sposób spróbujemy pokazać samą strukturę tych pięknych drzew. Cieniutko, cieniutko. Takim lekkim łukiem, gdzie niegdzie od brzegów również trzeba by było pokazać to, w jaki one sposób się nam tutaj układają. Tutaj również szpachelką delikatnie wzmocnię sobie tak fakturowo strukturę samych tych charakterystycznych pni. Przyciemniając również delikatnie jeszcze od dołu.
Dobrze, teraz troszeczkę rozjaśnienia, tak żeby nie były zbyt czarne. Czyli taki sam zabieg w zasadzie, tylko troszeczkę ochry, bieli. Udelikatnimy je również w taki sposób, pokażemy troszeczkę więcej światła tutaj. I teraz delikatnym gdzieś tapowaniem możemy użyć do tego na przykład tego jeszcze pędzelka. Przytapuję również leciuteńko te krzewy, które pojawiły mi się tutaj wcześniej. Niech one będą takie lekko zielonkawe również. Pierwsze listeczki świeżutkie. Od dołu troszeczkę ciemniej. To samo powinno się nam pojawić też oczywiście tutaj. Bardzo, bardzo teraz delikatnie. Niech odrobina tych zielonych listków się również na tych wierzbach pojawi. Myślę, że wystarczy, nie możemy tutaj przesadzić, aby pozostawić tą charakterystyczną strukturę właśnie tych drzewek. Po lewej stronie, na razie niech to podsycha sobie ładnie, tutaj spróbujemy szybciutko rozpracować pień drzewa. Myślę, że ten pędzel nylonowy sprawdzi się tutaj jak najbardziej. I teraz sporo wody, sporo brązu, odrobina czerni. I z jednej strony może być na przykład ciemniejszy kolor, a z drugiej nieco jaśniejszy. I w zasadzie od razu takim melanżem możemy w bardzo ładny sposób rozpracować sobie sam pień. Mamy od razu zasugerowany cień i światło. Jeszcze nieco szerzej. I po drugiej stronie również gdzieś z tyłu w tle również chcę, żeby mi się jeszcze takie drzewa podobne pojawiły. I też z jednej strony rozjaśnienie, z drugiej nieco ciemniej. I to wszystko w strefie cienia. Dobrze, pomogę sobie teraz odrobiną szpachelki. Może mniejsza szpachelka tutaj się bardziej nam przyda. Sporo tej czerni, bo tutaj jest naprawdę ciemno. Odrobinę tych brązów. Teraz mogę sobie szpachelką w bardziej ciekawy taki sposób pokazać samą strukturę, na przykład kory, kiedy już mam dobrze rozrysowany pień. W malowaniu drzew ważne są krawędzie tutaj, dlatego ta technika właśnie użycia pędzla z większą ilością wody jest idealna po to, aby właściwie jednym ruchem pokazać tutaj od razu dobre, takie delikatne wykończenia. Jakimś mniejszym pędzlem spróbuję jeszcze wyrysować gałązki.
One tutaj gdzieś na końcu muszą być naprawdę takie już bardzo cieniutkie, bardzo delikatne. Użyjemy za chwileczkę do tego cieńszego pędzelka. Tylko na te grube konary staram się położyć nieco szersze partie farby. I to samo tutaj musi się nam zadziać z tyłu. Dobrze, i cieniutkim pędzelkiem teraz, tutaj mam jakiś taki bardzo ładny, cieniuteńki kałążek, popatrzcie, ze sporą ilością wody. Trzymam go sobie prawie że na samym końcu, po to, aby ten dotyk, ucisk na płótno był jak najsubtelniejszy. Wówczas mam możliwość wykonywania właśnie farbą akrylową bardzo tutaj cieniutkich kreseczek, które są mi potrzebne w tworzeniu tych małych, drobnych, cienkich gałązek. One są poparcie tak cieniuteńkie jak mgiełka i to ma tutaj dla nas też duże znaczenie, bo dzięki temu obraz będzie sprawiał wrażenie takiego subtelnego, również wypracowanego. Niech te cienkie, drobne gałązeczki nam tutaj się pojawiają, ponieważ jest to pierwszy plan, one tutaj jak najbardziej mają prawo właśnie być. Niech one wychodzą sobie troszeczkę w stronę również tego naszego pejzażu. Jakieś drobne, wystające tutaj gałązki, roślinności z tego naszego cienia również jak najbardziej mogą się pojawić, pięknie kontrastując z tą strefą silnie oświetloną. Tutaj również pojawi się dużo tego typu, popatrzcie, detali i też właśnie takim cienkim, drobniutkim pędzeleczkiem możemy pokazywać różnego rodzaju bardziej szczegółową roślinność. Dobrze, możemy również tym pędzelkiem gdzieniegdzie powyznaczyć sobie jeszcze troszeczkę jakby więcej źródła światła na samym naszym drzewie, na naszej korze. Mimo tego, że jest to strefa cienia, im wyżej będą nasze tutaj drzewa, tym więcej będą nastawione na działanie światła. Dobrze, są już takie w miarę ciekawe. Teraz przystępujemy do tapowania. Zanim skupimy się na kwitnących, pięknych kwiatuszkach, musimy najpierw przetapować w taki sposób zielenie, żeby stanowiły dobry podkład. Teraz dosyć subtelnie, tak aby nie ingerowało to aż zanadto później z tymi kwiatami, pobiorę sobie zieleń, taką ciemną, złamaną na razie. Dołożymy odrobinę ochry do tego i troszeczkę jasnej zieleni. Zrobimy taką subtelną na razie mieszankę i leciuteńko tapując powprowadzamy sobie podkładowe listeczki. Pamiętajmy o tym, że im wyżej, tym te listeczki są jaśniejsze, a im niżej nabierają taką strefę cienia. Aby te listeczki były zaledwie jak taka delikatna, subtelna mgiełka.
troszkę więcej jasnej zieleni, teraz z żółcią, bo tutaj, gdzie jest najwięcej słońca, ma prawo pojawiać się bardziej nasycony kolor. I to są właśnie kolory wiosny, które możemy obserwować na wszystkich drzewach, które budzą się do życia. Z przodu też oczywiście muszą pojawić nam się te nasze zielone gałązki. One delikatnie powinny przenikać się tutaj również przez naszą korę pni, ponieważ drzewo jest trójwymiarowe. Nie możemy więc tylko po obydwu stronach tworzyć gałęzi. Pamiętajmy, że te gałęzie są również z przodu, a jeśli są z przodu, to pojawiają się na nich automatycznie również liście i kwiaty. Dobrze, niech to chwilę nam podeschnie, natomiast tutaj możemy delikatnie wejść również jeszcze w tapowania i pokazać nieco tutaj również roślinności. Z tej strefy cienia troszeczkę również musimy uciec, tak aby nie było to całe miejsce po prostu zupełnie ciemne, ponieważ byłoby takie dosyć nieciekawe. My sobie troszeczkę chłodnymi odcieniami, ponieważ jest to cień, więc chłodnymi odcieniami właśnie tych zgniłych zieleni wprowadzamy również jeszcze widoczną roślinność. Niech to będą jeszcze brązy, czernie, ale może to być odrobina lub gdzieś turkusu, który nam się tutaj również pojawi. Pokażemy, że przyroda wszędzie tutaj budzi się do życia. Nie możemy zaniedbać tych stref cienia oczywiście. Musi być ta roślinność gdzieś chociaż delikatnie zasugerowana. Na razie tapowaniem. Delikatne trawki, odpowiednie pociągnięcie, popatrzcie, szczeciniakiem i z typowego tapowania pojawiają się już struktury traw. Pracuję jeszcze odrobinę nad tą bliższą linią brzegową, żeby jeszcze bardziej pokazać taki charakterystyczny tutaj spadek. Takie linie brzegowe z reguły przecież obrasta roślinność. Częściowo również gdzieś pochyla się ku wodzie. Jeszcze delikatnie tutaj wprowadzimy troszeczkę cienia, również żeby urozmaicić to miejsce. Pokazać ten delikatny tutaj spadek skarpy. Dobrze.
Tutaj, gdzie pojawia nam się więcej słońca, niech również pojawi się troszeczkę więcej oświetlonych miejsc. Możemy również używać takiego poparcie śmiesznego pędzelka. To jest taki pędzelek wachlarzykowy tak zwany, który również możemy w bardzo ładny i ciekawy sposób pokazywać roślinność, na przykład takie trawki. Musi być to bardzo rzadka farba, ale jednym pociągnięciem takiego pędzelka pojawia nam się od razu dużo ładnych trawek. On jest na tyle giętki, że możemy nim sobie też bardzo ładnie manewrować w różnych kierunkach, tworząc różne łuki i wówczas ta roślinność wygląda bardzo naturalnie. Wprowadzajmy sobie więc jeszcze troszeczkę takich właśnie ciekawych trawek. W różnej oczywiście kolorystyce. Nie muszą to być tylko trawy w cieniu, mogą to być jaśniutkie jakieś elementy roślinności z bielą, z bladą żółcią. Bardzo miękkie, bardzo takie subtelne rozjaśnienia. Dobrze, powrócimy sobie teraz do naszych kwiatów. Będziemy potrzebować, spróbujemy małą szpachelką pokazać te kwiaty. Są oczywiście różne techniki. Możemy to zrobić za pomocą tapowania, szpachelki. Spróbuję Wam tutaj pokazać właśnie kilka technik. Pobieram odrobinę bladego różu, bo takie kwiaty właśnie jakoś bym chciała tutaj zobaczyć. I bardzo delikatnie dotykając, po prostu będę nakładać w tym momencie właśnie takie plamki, skupiska takich plamek, które właśnie pokażą mi piękne, kwitnące kwiaty na drzewie. Nie mogą to być zbyt duże, też pamiętajcie, kwiaty. Zwróćcie uwagę na samą wielkość drzewa. Nie malujemy w tej chwili magnolii, która ma gigantyczne, piękne, różowe, białe kwiaty, tylko malujemy takie drzewko dziko rosnące, owocowe, które właśnie na wiosnę kwitnie. Potrzebujemy więc tylko takich bardzo subtelnych plamek kolorystycznych na tej ślicznej zieleni, takiej charakterystycznej wiosennej. Takie kwiaty możemy malować również pędzelkiem, kałamkiem. Warunek jest jednak taki, że dobrze by było, gdyby spod spodu te kolory już były przesuszone nieco, bo pędzelek bardziej się wchłania niż szpachelka i bardziej łączy się od razu z innymi kolorami, więc tutaj musimy na to właśnie zwrócić uwagę, ale mamy dużo oczywiście różnych opcji, od pędzelka przez szpachelkę. I ponakładamy sobie troszeczkę jeszcze właśnie takich pięknych, kwitnących tutaj plamek. Mój podkład jest jeszcze mokry, więc pozostanę jednak przy szpachelce, nie chcąc brudzić sobie kolorów. Nabieram na sam czubek szpachelki nieco więcej farby i delikatnymi dotknięciami pozostawiam ją taką zupełnie czystą, nieprzepracowaną na płótnie. Zobaczcie, ten akcent kolorystyczny, mocny w tych całych zieleniach i żółcieniach sprawia natychmiast, że cały obraz jest taki weselszy, pogodniejszy, tchnie życiem.
Wystarczy czasami mały jakiś taki akcent kolorystyczny w obrazie, zmiany, mocniejszej plamki jakiejś kolorystycznej, dodanie jakichś kwiatów kwitnących i wszystko, co do tej pory było tylko takie niebiesko-zielone, nagle staje się w pełni kolorowe i przyjemniejsze dla oczu. No dobrze. Róż pojawił nam się na drzewie, na kwitnącym drzewie owocowym, natomiast na dole pojawią nam się jeszcze piękne żółte kwiaty. I to różne żółte, bo tak naprawdę poczynając od mleczy, czyli tego mniszka lekarskiego, który tak szybciutko nam kwitnie na wiosnę, w maju już ma pełny rozkwit, poprzez różnego rodzaju takie kwiaty typu jakieś właśnie zawilce, małe, drobniutkie, pojawiające się gdzieś tam przy drzewach, głównie w lasach. I takie sugestie właśnie tego typu kwiatuszków możemy gdzieś tutaj jeszcze porobić na tym naszym pierwszym planie, ponieważ one tutaj mogą być faktycznie widoczne. W różnych odcieniach oczywiście. Mogą być bardziej pomarańczowe, mogą być bledsze, gdzieś tam nawet na biało nam się zaświecić. No a tutaj w oddali mamy już całą sugestię gdzieś tam kwitnących tych kwiatów. Tutaj troszeczkę z brązami, nie mogą być tak intensywne w kolorze jak te nasłonecznione, ponieważ tutaj jest ta strefa niestety cienia, którą musimy uszanować kolorystycznie, żeby obraz miał spójność, oczywiście taką logiczną. Więc gdzieś jakieś małe, drobne punkciki, ale nie tak intensywne, nie tak mocne jak w strefie światła. Tutaj już zdecydowanie mocniej. Dobrze, i na koniec już niemalże parę świateł na naszej wodzie niech się pojawi. Odrobinka tej żółcieni również jak najbardziej, która tutaj wszędzie dookoła nam się pojawia. I szpachelką delikatnie podprowadzamy troszeczkę światła. Właśnie na tych plamkach, które pod spodem nam się pojawiły. Ale zawsze tylko pamiętajcie poziomo. Gdyby te światła gdzieś zaczęły nam się wywijać błuki na wodzie, przestała być to już wtedy struktura wody, a optycznie wyłoniłaby nam się ścieżka. Dlatego tutaj trzeba naprawdę na to zwrócić uwagę.
miejscach delikatnie rozcieram farbę, tak aby nie były to zbyt tylko takie graficzne kreski, ale aby wynikały również z plamy. No dobrze, moi kochani, będziemy zmierzać chyba ku końcowi. W ten sposób właśnie powstał nam bardzo przyjemny dla oka, typowo wiosenny polski pejzaż. Mam nadzieję, że być może w okresie międzyświątecznym, poświątecznym chętnie przystąpicie do pracy i właśnie namalujecie sobie taki charakterystyczny polski wiosenny akcent. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.